Witam serdecznie. W tym filmiku przekażę kilka najważniejszych spostrzeżeń dla tych, którzy chcą zacząć grać ekiem albo wracają do gry po dłuższej przerwie i myślę, że niezależnie od levela, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Filmik ten będzie miał kontynuację i ekspowiska będą w następnych odcinkach, a teraz skupimy się na ekwipunku i na najważniejszych tipach, o których warto wiedzieć już na początku gry. Dlaczego w ogóle warto grać ekiem? W przeciwieństwie do magów, praktycznie za darmo możemy podbić skille na offline treningu do 100 lub nawet więcej, o ile oczywiście mamy paka. W przypadku magów, po 70 levelu, stawianie na offa daje już bardzo mało, ale pamiętajmy, że za to rycerze wydają sporo golda na bronię i ekwipunek. Do tego łatwe profitowanie, gdyż moby padają obok nas i oczywiście mamy dużo kapa, żeby tego luta podnieść. Knightem przyjemnie też sprawdza się bossy i ogólnie przyjemna jest gierka solo, zarówno na początku gry, jak i tym bardziej posiadając już odpowiedni poziom do założenia najlepszych broni. No i skoro mowa o broniach, to zrobimy szybką analizę, czy wybór typu broni ma jakiekolwiek znaczenie. Zrobimy podział według żywiołów i skupię się na broniach dla wyższych leveli, bo i tak w obecnej TB szybko przeskakuje się do 300 levela. Zacznijmy od tego, że nie robi to jakiejś wielkiej różnicy, co wybierzemy, bo trochę się to wyrównuje w zależności od miejscówek, a EK i tak jest potężną profesją z tego względu, że z każdego żywiołu może zadawać wyrównany damage, poza oczywiście Holy. Jeżeli zależy Ci na tańszych broniach na wyższym levelu, to polecam klaby. Poza aspektem cenowym, różnice będą tak naprawdę niewielkie, na przykład w ataku z danego żywiołu, imbu slotach, czy tym, czy dana broń jest jedno- czy dwuręczna. A w tym, czy dana broń jest jedno- czy dwuręczna, chodzi tak naprawdę o tarczę, bo w tarczy mamy dodatkową odporność na fizykę i żywioły, co nie zawsze będzie nam potrzebne, a dwuręczne bronie są mocniejsze, co powoduje lepsze leczenie z life leecha i wraz z lepszym damage'em dostajemy też więcej many. No i spójrzmy na te bronie według żywiołów. Jeżeli chodzi o ziemię, to wygrywa tu Tageralt Blade, czyli Sword i jest to potężna broń zadająca obrażenia z ziemi i do tego tańsza od MPA. Tageralt będzie bardzo przydatny na levelach 250-500, przede wszystkim na katedrze, bo jest uniwersalny na wszystkie tamtejsze moby i przyda nam się też na deflinkach z druidem. Bronie z fizyki są bardziej wyrównane, ale powiedziałbym, że to także wygrywają swordy ze względu na Falcon Longsworda, który sprawdzi się przede wszystkim na kobrach w teamie na levelach 400-700 ze względu na mocny damage oraz 10% odporność na terę. Żywioł ognia wygrywa Phantasmal Axe, który ma tyle samo ataku z ognia, co Tageralt Blade z ziemi. I tak naprawdę przewaga Phantasmala nad Cobra Clubem i Summer Blade'em jest największa na samym początku użytkowania, czyli na 180 levelu, ponieważ możemy go nosić na Barster Spectrach, gdzie można szybko wyekspić się do 300 plus levela i nie tylko bije on mocniej z ognia, ale też założymy go wcześniej niż w przypadku Sworda i Cluba z tego żywiołu. Świetnie też sprawdzi się na czas bicia Winter Elfów z druidem, gdyż jest to jedna z najlepszych miejscówek w duo na ten przedział levelowy, choć tu akurat Cobra Club jest moim zdaniem bardziej zbalansowany na tego respa. Na innych respach ognista broń raczej nie przydaje się aż do Ice Lipki, ale tutaj Phantasmal Axe traci sens, przez to, że jest dwuręczny, więc nie założymy tutaj tarczy z odpornością na lód i lodowe książki szybko nas wyjaśnią. Teraz energia i tu na równi można zestawić Falcon Battle Axa i Soul Maimera, które są świetne na Azurach, na Banucie i na Bazir Sealu na Feru. I Gnome Sword trochę przegrywa na tych miejscówkach, gdyż zrobimy tu mniejszy damage niż użytkownicy Axa czy Cluba, ale jeżeli mamy wysokiego skilla w Swordzie, to nie powinniśmy tego aż tak odczuwać. I teraz lód, czyli bardzo ważny żywioł, ponieważ wiele istotnych mobów w tej gierce jest słabych na ten żywioł i tutaj, mimo że soulowe itemy typu Axe czy Sword są minimalnie mocniejsze i mają 3 sloty, to moim zdaniem kluby wygrywają przede wszystkim cenowo i tym, że Resizer, czyli lodowy klub od 230 levela, ma prawie tyle samo ataku co Soul Shredder, a kosztuje grosze, a co do Soul Crushera, to fakt, że jest jednoręczny jest akurat na plus pod tym względem, że na endgame'ie, na takiej Fire Lipce możemy nosić go z tarczą, przez co mimo braku trzeciego slotu będzie nam i tak dużo łatwiej. No i zostały nam, że tak powiem, bronie z SD. Ten żywioł jest tam najbardziej potrzebny na Sfinksach, które są świetną miejscówką zarówno w duo, jak i na wysokim levelu solo, ponieważ oba moby są bardzo słabe na def i tutaj wygrywają użytkownicy klubów, ponieważ nie muszą wydawać ponad 100 kk na broń, tylko max 1 kk, a jest ona także jednoręczna i ma tylko jeden ataku mniej od solowego miecza i Axa. Jeżeli jednak chcemy bić Sfinksy z druidem i nie bijemy z kluba, to warto zrobić sobie imbu Powerful Rip z krytem, na przykład w Cobra Sworda albo Blade of Destruction, tylko należy pamiętać, że wtedy tracimy drugiego life leecha,
a na Soulcatera albo Soulbitera zdążymy jeszcze nazbierać w przyszłości. Na wyższych levelach broń z tego żywiołu przyda nam się też do bicia uzurperów, Energy Lipki czy Krateru. Także decyzja należy do Was, ale patrząc na to, że energia, loot i dev są przy obecnych miejscówkach bardzo istotne, to na wyborze klaba, przynajmniej w tym momencie, możemy zaoszczędzić jakieś 200-300 kk. W każdym razie jednej miejscówki raczej nie będziecie bić i w przyszłości zarówno itemy, jak i spoty na pewno się pozmieniają, więc według mnie za klabem przemawia w tym momencie przede wszystkim argument cenowy. A tutaj jeszcze macie tabelki, jakie bronie mniej więcej zakładać na początku gry. Oczywiście nie musicie kupować broni co 5 leveli, szczególnie jeżeli włożycie jakieś imbu w broń, to lepiej je dopalić do końca, ale dopóki bijecie moby, które prawie nic wam nie robią i zbijacie je na hita, to już lepiej założyć sobie softy albo lifelinga. A jakie imbu wkładać w broń, manę czy lifeleacha? Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, co wybrać na niedużym levelu, bo tę postać mam od dekady, ale wydaje mi się, że jeżeli macie wysokie skille, moby biją was mocno, a z Exury Eco nie leczycie się jakoś super, to ponieważ Knight ma i tak od jakiegoś czasu strongma na poty, to możecie ładować podwójny lifeleach. Na wyższych levelach, gdy spamujemy rotację z Exorigranem i leczymy się już Exurą Medico, wtedy zdecydowanie bardziej przyda nam się podwójny mana leech, gdyż nie tylko nie zabraknie wam many na lepsze leczenie, ale też nie będziecie musieli brać tylu mana potionów, przez co zostanie wam więcej kapa na luta. Ja na przykład na swoim levelu, mając 2 mana leeche, na huncie w Forwoku, zamiast 4 kamanasów w 2 godziny, palę nieco ponad 2000 i nie brakuje mi many na rotację. Teraz jeszcze krótko o skillach i od jakich w ogóle warto zaczynać. Myślę, że jeżeli robicie nową postać, to 70 czy 80 skilla wystarcza, żeby wychodzić na respy. Wiadomo, że w obecnych czasach nie robi to szału, ale ja na przykład miałem tą postacią około 60 sworda na 50 levelu, bo to było jeszcze przed wprowadzeniem offline treningu i nawet bicie dragonów było męczarnią, także taki 80 skill jest spoko. A na offa najlepiej stawiać w Adventurers Guild, bo tu mamy blisko do rewardów i czasem ktoś zostawia jakieś śmieci albo fooda ze skrzyni. Możemy się tu dostać klikając na Adventurer Stone, będąc w świątyni. Jeżeli nie chce nam się czekać, to warto kupić wyskillowany low level na bazarze, gdyż takie postacie kosztują grosze, a faktycznie fajnie się gra ze 100 plus skillem na takim low levelu. Można także skillować na Edron, jednak tutaj potrzeba zrobić długiego questa, jakim jest Shadows of Yalahar i nie poskillujecie tu shieldingu. Albo oldschoolowo, na trochę wyższym levelu można też trenować na przykład na Hydrze albo na Sea Serpencie, bo mocno się leczą. A na koniec krótko o pozostałym ekwipunku i na początek helmety. Podstawą dla Eka jest Terra Helmet, bo daje dodatkowo plus 2 skilla i jest on świetny na Banutę, Katedrę i Kobry, bo chroni 5% przed obrażeniami z ziemi. Cobra Hood jest spoko, zwłaszcza jeżeli mamy odłożone więcej kasy i dużo gramy solo, bo wtedy potrzeba nam zrobić więcej damage'a. Ja Cobra Hooda używam jak biję solo Sfinksy, in QDT albo jak skończy mi się mana leech w Terra Helmecie. Gdy zaczynacie bić coś silniejszego w teamie, gdzie raczej wciskacie Utamo tempo zamiast Utito, to wtedy tym bardziej imbu na skilla się nie opłaca. W Koifa warto będzie zainwestować przede wszystkim, jeżeli mamy zamiar bić w teamie Fire Lipkę, a to tak naprawdę jest spot od 600 do 1000 plus levela i bardzo nam się tu przyda, gdyż zamiast skilla możemy tu także zrobić imbu na M level, a poza tym Koifa możemy nosić na przykład na Summer Elfach, które są dosyć profitowe, a także na drodze Feru, czy nawet na Verleonach, czy napoi na Hellhoundach, gdyż tam da nam więcej niż Terra Helmet. Jeżeli chodzi o armory, to czy warto kupować Falcon Plate'a na 300 levelu? Niekoniecznie. Jak nie mamy kasy, to możemy poczekać na 400-500 level, gdyż wtedy będziemy potrzebować więcej obrony, gdy będziemy bić takie respy jak Falcony, Roż czy Biblioteka, gdzie każdy procent obrony przed fizyką robi różnicę. Lion Plate jest moim zdaniem opłacalny, jeżeli gramy dużo solo, mamy kasę i bardzo wysokie skille i wtedy fajnie je sobie jeszcze wymaksować takim armorem, który daje 3 skilla. Co do tarczy, to tak naprawdę do gry na wyższym levelu wystarczają Gnome Shield, Lion Shield i może Ornate Shield, żeby mieć też jakąś tarczę bez imbu. Shield of Corruption jest mało użyteczny, gdyż nie daje odporności od fizyki, a Falcon Shield przyda się moim zdaniem bardziej użytkownikom klubów, ponieważ Soul Crusher jest jednoręczny, a w przypadku takiego Soul Shreddera i tak nie założymy tarczy, a dopóki nie mamy levela, żeby bić Fire Lipkę albo elfy ze Shreddera, to możemy ładować imbu na Fire w Lion albo Ornate Shielda i zaoszczędzimy kasę na rzadko zakładany Falcon Shield i odłożymy na przykład na Koifa.
A taki Lion Shield ma wbudowane 10% ochrony od tery, co daje dużo na klacie z inkami. Legi to oczywiście Zao Legi, potem ewentualnie Ornate, ale lepiej na 225 od razu kupić Fabul Legi, no i Griffsy jak już będziemy bogaci. Bootsami droga też jest krótka, najpierw Zao Shoes albo Steel Bootsy, potem Guardian Boots, Death Calcei i Soul Walkersy. Cobra Bootsy są za drogie, więc można je trochę ponosić jak przypadkiem je wydropimy, a Soul Walkersy dają też ważną odporność na ogień i jeden skilla. Tipy odnośnie samej gry i ekspowisk będą w następnych odcinkach, gdyż tematów jest sporo i wolę to porozdzielać. I jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je śmiało i w następnym odcinku odpowiem, a jakie zostały już zadane możecie sprawdzić na karcie community, do której link jest w opisie. A jeżeli nie macie konta w tej gierce, to rejestrując się z reflinka w opisie, dostajecie na tydzień mounta Rented Horse od razu po wyjściu na maina. Dzięki za oglądanie i następny odcinek powinien pojawić się w ciągu tygodnia. Pozdrawiam. You in my sight.